Cześć kochani. Czego się boimy? Czego się boimy najbardziej? Badania pokazują i doświadczenie praktyczne, że najbardziej boimy się rzeczy, które w zasadzie w tym momencie nas nie dotyczą, tak? Pierwsze na liście strachu są węże. Nawet w krajach, gdzie tych węży nie ma, albo są tylko w jakichś tam określonych częściach, tak jak w Stanach, tak? Gdzie ochotniki gdzieś tam, tereny górskie czy coś tam. Uniwersalnie na całym świecie wszyscy najbardziej boją się węży. Nie? Więc królują instynkty pierwotne. Jak pominiemy instynkty pierwotne, to kolejna rzecz, jakiej najbardziej ludzie się boją, to są na przykład, które najczęściej ludzie podają jako przykłady, tak? To są między innymi wystąpienia publiczne, tak? Czyli widzimy, że po raz kolejny, czyli tak, rzeczy pierwotne, a z tych takich bardziej na czasie są to również rzeczy, które nie są zbyt straszne. Nie są zbyt straszne. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego boimy się albo rzeczy, które już od dawna nas praktycznie nie dotyczą? No jak żyjecie w mieście i nie są to jakieś Indie. Moja żona boi się węży. U nas nie ma węży. Ale się boi, panicznie. Panicznie boi się węży. Pracujemy nad tym, że on tam trochę tam tak od dawna tam coś więc już tak trochę mniej jest w stanie oglądać w telewizji, czy w zoo, nawet w zoo węże, jak tam sobie tam chodzi, nie? Wcześniej to nie było mowy. Od razu histeria, ucieczka. No i tak wiele osób reaguje, tak? Pająki, insekty. Tym, dlaczego to króluje, zajmę się w innym nagraniu, natomiast tu się zajmę tym, dlaczego tak jest, dlaczego przejmujemy się rzeczami, może dlaczego nie zajmujemy się tymi rzeczami, które powinniśmy, dlaczego one nie budzą w nas strachu, tak? Ludzie z automatu podają właśnie takie odpowiedzi, a nikt nie mówi bycia, nie wiem, napadniętym, bycia zadźganym, zastrzelonym, czy coś, tak? Znaczy, no nie nikt, znacznie mniej osób, tak? To są gdzieś tam na końcu, w końcowych rejestrach tematy naszych strachów. Dzieje się tak dlatego, że na te rzeczy pierwotne jesteśmy niejako już genetycznie uwarunkowani i po prostu jest to w każdym z nas. Siłą rzeczy, ze względu na naszą przeszłość, tak jak mówię, ten temat rozwinę w innym nagraniu. Natomiast tamte rzeczy są spowodowane tym, że, czyli na przykład publiczne wystąpienia, rozmowy kwalifikacyjne i tak dalej, wyżej niż zostanie, nie wiem, porwanym, zgwałconym, zamordowanym stoją. Dlatego, że operujemy na podstawie innych obszarów mózgu. Tych obszarów mózgu, dla których te rzeczy są ważniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Z wielu powodów, również tutaj nie będę poświęcał, bo to nagranie znowu by było, no, tamten temat miał poruszyć i ten, to by w godziny by poszło. No pod 2 by się pewnie podciągnęło. Także tutaj sprowadza się do tego, że po prostu nie uświadamiamy sobie tego, co jest w tych czasach, w tym momencie, w tych miejscach, gdzie mieszkamy, dla nas zagrożeniem, tak? Nie boimy się śmierci z powodu zaburzeń sercowo-naczyniowych, krążeniowych, problemów oddechowych. Nie boimy się rozbojów, napaści. Nie. Boimy się publicznych wystąpień. To nam spędza sens powiek, nie?
ponieważ operujemy w dużej mierze, czyli większą część naszych decyzji wyciągamy z poziomu pierwotnego umysłu ssaczego, a nie wtórnego umysłu ssaczego, tak? Czyli szarych komórek, inteligencji. Także no to jest taki pośredni dowód na to, że my, ludzkość, na co dzień nie korzystamy zbytnio z naszego daru, boskiego wręcz, genialnego, źródła naszej genialności, tak? Czyli szarych komórek, czyli tego genialnego taktyka, stratega, snującego napoleońskie plany, czy też będąc, no tak, snującego, samego w sobie snującego. No nie korzystamy z tego daru, nie korzystamy z porad tego naszego generała, tylko z porad tej tam małpy, w naszym umyśle małpiego rozumu, tak? Więc stąd ta cała emocjonalność, stąd to, że bardziej nasze kwestie, jeśli chodzi o politykę, zajmują tematy emocjonalne, a nie racjonalne. Dlatego rządzący oczywiście odwracają naszą uwagę rzeczami emocjonalnymi po to, żeby gdzieś tam coś ugrać, pochachmęcić na tych rzeczach nieemocjonalnych, na tych rzeczach merytorycznych, bo na nie po prostu przestajemy zwracać wtedy uwagę. Jeśli na co dzień mało na nią zwracamy uwagę, natomiast jeśli już w ogóle mamy pożywkę dla naszego umysłu małpiego, naszego małpiego rozumu, to już w ogóle nic innego nie widzimy, tylko skaczemy z tymi patykami, kamieniami, ha, ha, bo mój większy patyk i moje jest mojsze, nie? Natomiast to się przedstawia, to się łączy z tym, tak? Bo to prezentuje pewne zagrożenia i zagrożenia dnia codziennego, takie czysto fizyczne dla nas, bezpośrednie, również dają temu wyraz. Po prostu nie myślimy odpowiednio, nie myślimy nad tym, co się nam może stać, nie rozważamy naszej sytuacji realnej, realiów naszego otoczenia, realiów naszego funkcjonowania, tylko działamy na automacie. Działając na automacie, no to umysł pierwotny, umysł jaszczurczy, no to są nasze odruchy, walka, ucieczka i tak dalej. Tu są głęboko zakorzenione właśnie ten lęk przed insektami, wszystkim co pełza, wije się, jakieś węże, pająki i tak dalej. I pierwotny umysł ssaczy, małpi rozum nasz, gdzie są rzeczy dotyczące funkcjonowania w grupie. W mojej grupie, tak? Czyli kto jest lepszy, kto ma większe grabki. I niewiele jest osób, które korzystają z tego, wszystko podporządkowują pod ten najwyższy model. Większość osób nawet funkcjonowanie kory szarej podporządkowuje pod stan emocjonalny. I oczywiście mi się też to często zdarza, bo pewne rzeczy emocjonalnie są dla mnie nie do przyjęcia. Krzywdzenie dzieci w jakikolwiek sposób, to tu żadnej już racjonalizacji tego, jak już zaprzęganie szarych komórek, gdzie no to tu już nie funkcjonuje, a wszelkie co u mnie funkcjonuje, to ewentualnie jak długo można by takiego pedofila utrzymać przy życiu, żeby go jeszcze dłużej torturować, tak? To tu się zaprzęga cały mój stratek w tą stronę jest pchany, ale widzicie, na bazie emocjonalnej, tak? Więc nawet najbardziej racjonalny człowiek ma oczywiście też swoje nieracjonalne zapędy i gdzie swój racjonalizm, swoje planowanie, swoje szare komórki wykorzystuje na zlecenie tych bardziej pierwotnych struktur, bardziej pierwotnych instynktów. Natomiast należy zmierzyć do tego, żeby jak najwięcej naszego funkcjonowania opierało się, ale nie całe. Całe być nie może, o tym też będę mówił, może kiedyś. Ale część tego naszego funkcjonowania, żeby jak największa część tego funkcjonowania była oparta właśnie o analizę pochodzącą z tego naszego wtórnego umysłu ssaczego, z naszych szarych komórek. Wtedy gdybyśmy tak robili, zwracali uwagę
na nasze otoczenie realnie przez rzetelną, merytoryczną analizę, to wiedzielibyśmy, czego tak naprawdę powinniśmy się bać najbardziej. Tak? A niestety boimy się zupełnie innych rzeczy, więc to, że działamy na lękach automatycznych, to świadczy o tym, że po prostu nie poświęcamy temu czasu. I stąd często budzimy się z ręką w nocniku, wygadujemy głupoty takie, że mogę być gdzie chcę, robić co chcę i nic mi się nie ma prawa stać. To zarówno mężczyźni, jak i kobiety takie brednie gadają, że mnie przecież nikt nie napadnie. Przecież tutaj jest policja, żyjemy w mieście. Takie rzeczy się nie dzieją w ogóle, nie? Także to tego typu rzeczy są z tego, że operujemy z poziomu tych mniej inteligentnych części mózgu. To tyle w temacie ode mnie. Także prowadzi nas to do wniosku takiego, że analizować sobie swoją sytuację, swoje realia, swojego funkcjonowania w społeczeństwie, na obszarze, w którym przebywamy i tam odpowiednio dobrać kryteria. Dzięki temu będziemy mogli przeanalizować, co jest dla mnie największym zagrożeniem na tym terenie. Bo w moim miejscu zamieszkania mam pewne zagrożenia, ale jak pojadę gdzie indziej, muszę jeszcze raz dokonać ewaluacji i zidentyfikować zagrożenia na tamtym terenie, jakie są dla mnie największe. Może to będą te węże akurat. Tak może być. Tak może być. Kochani, bądźcie bezpieczni, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.